Talkie Polish. Cześć, kochanie. Cześć. Co to za zapach? Jaki zapach? Taki bardzo mocny. Może to zapach świec? Nie, świece pachną wanilią. Tutaj pachnie spalenizną. Tak, masz rację. Co się stało? Chciałem przygotować dla ciebie romantyczną kolację. Naprawdę? Tak, to miała być niespodzianka. Widzę świece i kwiaty? To bardzo miłe. Dziękuję, ale jest mały problem. Mały? Może trochę większy? Co jest w tym garnku? Miał tam być kurczak z warzywami. A co jest teraz? Teraz jest tam czarny kurczak z czarnymi warzywami. Okie. Wiem, wygląda strasznie. Jak to się stało? Włączyłem film na chwilę. Na chwilę? Film był bardzo ciekawy. I zapomniałeś o kolacji? Tak, zupełnie zapomniałem. Nie słyszałeś alarmu? Słyszałem coś, ale myślałem, że to było w filmie. To nawet trochę zabawne. Dla mnie jeszcze nie. Nie martw się. Ale chciałem zrobić coś wyjątkowego. Zrobiłeś coś wyjątkowego. Spaliłem całą kolację. Nie mówię o jedzeniu. Mówię o kwiatach, świecach i twoim pomyśle. Czyli nie jesteś zła? Nie jestem zła. Jestem tylko bardzo głodna. To jest problem. Spokojnie, znajdziemy rozwiązanie. Możemy zamówić pizzę. Możemy, ale dostawa może długo jechać. W lodówce prawie nic nie ma. Sprawdźmy razem. Mam jajka. Dobrze. Jest też trochę sera. Świetnie. Mam pomidory i pół cebuli. To już dużo. Jest jeszcze makaron. Możemy zrobić szybki makaron. Z jajkami? Nie z pomidorami, cebulą i serem. Brzmi dobrze. Masz sos pomidorowy? Tak, jest w szafce. No widzisz, kolacja jest uratowana. Ale to nie będzie bardzo romantyczne. Dlaczego nie? Mamy świece, kwiaty i jesteśmy razem. I mamy spalony garnek. Garnek schowamy do zlewu. Dobry plan. Ty ugotuj makaron. Ja zrobię sos. Na pewno chcesz mi pomagać? Tak, bo chcę dziś coś zjeść. Rozumiem. I chcę spędzić ten wieczór z tobą. Dziękuję. Tylko nie włączaj teraz filmu. Obiecuję. I ustaw minutnik. Na ile minut? Na 10 minut. Dobrze, ustawiam. Pokrój też pomidory. Dobrze, szefowo.
Nie jestem szefową. Dzisiaj jesteś. W takim razie proszę nie spalić makaronu. Czy można spalić makaron? Z tobą wszystko jest możliwe. Bardzo śmieszne. Sos już pachnie dobrze. Tak, teraz w kuchni jest lepszy zapach. Widzisz? Nasza romantyczna kolacja jednak się uda. Może nie tak jak planowałem. Czasem najlepsze wieczory nie idą zgodnie z planem. Następnym razem przygotuję coś prostszego. Następnym razem gotujemy razem. Zgoda. A film obejrzymy po kolacji. To zdecydowanie bezpieczniejsze. Dzień dobry. Zapraszam. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Proszę wejść i zdjąć kurtkę. Dziękuję. Jak się pani mieszka w Warszawie? Na razie dobrze, ale wszystko jest nowe. Rozumiem. Ja mam na imię Anna. A ja mam na imię Sofia. Możemy mówić sobie po imieniu? Tak, oczywiście. Chcesz się czegoś napić? Poproszę wodę. Proszę. Dziękuję. Dzisiaj zrobimy placki ziemniaczane. Nigdy ich nie jadłam. To bardzo popularne polskie danie. Czy przepis jest trudny? Nie, jest dość prosty. To dobrze, bo nie umiem dobrze gotować. Spokojnie, zrobimy wszystko razem. Jakich składników potrzebujemy? Potrzebujemy ziemniaków, cebuli, jajka i mąki. Tylko tyle? Jeszcze sól, pieprz i olej. Widzę dużo ziemniaków. Tak, mamy 6 średnich ziemniaków. Co robimy najpierw? Najpierw obieramy ziemniaki. Mogę pomóc? Jasne, weź ten mały nóż. Trochę boję się ostrych noży. Możesz użyć obieraczki. Tak będzie lepiej. Uważaj na palce. Dobrze. Czy ziemniaki muszą być dokładnie obrane? Tak, ale mały kawałek skórki nie jest problemem. Ten ziemniak wygląda trochę dziwnie. Ma tylko małą ciemną plamę. Wytnij ją nożem. Gotowe. Świetnie sobie radzisz. Dziękuję. Co teraz? Teraz trzeba zetrzeć ziemniaki. Na tej tarce? Tak, na małych oczkach. To wygląda niebezpiecznie. Pod koniec trzeba robić to bardzo powoli. Może ty zacznij. Dobrze, pokażę ci. Rozumiem. Teraz moja kolej. Tak, trzymaj ziemniaka mocno. Ale to jest mokre. Ziemniaki mają dużo wody. I trochę płacze. To przez cebulę. Jeszcze jej nie kroiłyśmy. Masz rację.
To chyba emocje. Pierwszy polski obiad jest bardzo wzruszający. Dokładnie. Teraz zetrzemy jedną małą cebulę. Teraz naprawdę będę płakać. Możemy otworzyć okno. Dobry pomysł. Do masy dodajemy jedno jajko. Całe jajko. Tak, całe. Teraz dodajemy 2 łyżki mąki. Duże czy małe łyżki? Duże łyżki. Ile soli? Mniej więcej pół małej łyżeczki. A pieprz? Tylko trochę. Teraz wszystko mieszamy. Tak, aż masa będzie jednolita. Wygląda trochę szaro. To normalne. Bałam się, że coś zrobiłyśmy źle. Nie no, wszystko jest dobrze. Teraz rozgrzewamy olej na patelni. Ile oleju? Tyle, żeby przykrył dno patelni. Czy olej jest już gorący? Sprawdzę małą kroplą masy. Słychać syczenie. To znaczy, że możemy smażyć. Jak duże mają być placki? Na jeden placek dajemy jedną dużą łyżkę masy. Mam ją trochę spłaszczyć? Tak, delikatnie. Ile czasu smażymy? Około 3 minut z każdej strony. Skąd wiem, że można obrócić? Brzegi będą złote i chrupiące. Ten placek wygląda dobrze. Tak, możesz go obrócić. Och, prawie upadł. Ale udało się. Jestem z siebie dumna. I bardzo dobrze. Z czym jemy placki? Można jeść je ze śmietaną albo z cukrem. Z cukrem? Tak, niektórzy bardzo to lubią. Ja spróbuję ze śmietaną. Dobry wybór. Muszę to. Pięknie pachną. Pierwsza porcja jest gotowa. Mogę już spróbować? Tak, ale uważaj, są bardzo gorące. Są naprawdę smaczne. Cieszę się. Dziękuję za przepis i za pomoc. Nie ma za co. Teraz masz już pierwsze polskie danie w swoim repertuarze. I pierwszą koleżankę w Warszawie. To chyba najważniejszy składnik. Dzień dobry. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Chciałabym kupić mięso na obiad. Jakie mięso pani lubi? Nie jestem pewna. Chcę zrobić coś prostego. Dla ilu osób? Dla 3 osób. Może kurczak? Tak, kurczak będzie dobry. Pierś udka czy skrzydełka? Jaka jest różnica? Pierś jest chuda i łatwa do przygotowania. Udka są bardziej soczyste. A skrzydełka? Skrzydełka są dobre do pieczenia. Chcę zrobić mięso na patelni. W takim razie polecam pierś z kurczaka. Czy ona jest bez kości?
Tak, bez kości i bez skóry. To dobrze. Ile potrzebuję dla 3 osób? Około 600 gramów. Czy może być pół kilograma? Może być, ale porcje będą trochę mniejsze. Mamy też ryż i warzywa. W takim razie pół kilograma wystarczy. Poproszę pół kilograma. Czy pokroić mięso? Tak, proszę. W kostkę czy w paski? Chcę zrobić kurczaka z warzywami. Paski będą dobre. Proszę pokroić w paski. Oczywiście. Czy to mięso jest świeże? Tak, dostaliśmy je dziś rano. Jak długo mogę je trzymać w lodówce? Najlepiej przygotować je dziś albo jutro. Chcę je zrobić dzisiaj wieczorem. To bardzo dobrze. Jakie przyprawy pasują do kurczaka? Sól, pieprz, czosnek i słodka papryka. Czy mogę dodać trochę ostrej papryki? Tak, ale tylko trochę. Mój mąż lubi ostre jedzenie. A pani? Ja nie bardzo. Proszę więc dodać ostrą paprykę tylko do jego porcji. To dobry pomysł. Widzę też mięso mielone. Tak, mamy wieprzowe i drobiowe. Które jest lepsze na kotlety? Wieprzowe jest bardziej tradycyjne. Drobiowe jest lżejsze. Może kupię trochę na jutro. Ile pani potrzebuje? Nie wiem. Chcę zrobić 4 małe kotlety. 300 gramów powinno wystarczyć. Czy mięso mielicie tutaj? Tak, mielimy je na miejscu. To poproszę 300 gramów mięsa wieprzowego. Czy ma być bardzo chude? Tak, proszę. Dobrze. Czy mogę je zamrozić? Tak, proszę je dobrze zapakować. Jak długo może być w zamrażarce? Najlepiej zużyć je w ciągu 2 miesięcy. Dobrze, zapamiętam. Czy coś jeszcze? Czy ma pan mięso na rosół? Tak, mamy porcję rosołową z kurczaka. Co jest w tej porcji? Skrzydło, szyja i kawałek grzbietu. Czy to wystarczy na duży garnek? Na duży garnek lepiej kupić 2 porcje. Dzisiaj nie będę robić rosołu. Tylko pytam na przyszłość. Oczywiście. Ile płacę za wszystko? Razem 34 zł i 50 groszy. Mogę zapłacić kartą? Tak, proszę przyłożyć kartę. Gotowe. Płatność została przyjęta. Tutaj jest kurczak, a tutaj mięso mielone. Dziękuję za pomoc. Nie ma za co. Życzę smacznego obiadu. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Cześć, robisz kolację? Tak, właśnie kończę. Bardzo ładnie pachnie. To makaron z warzywami. Wygląda dobrze. Chcesz spróbować? Naprawdę mogę?
Jasne, zrobiłam trochę za dużo. Dziękuję. Jestem bardzo głodny. Nie jadłeś jeszcze kolacji? Nie, wróciłem późno z pracy. Usiądź, dam ci talerz. Mogę najpierw umyć ręce. Oczywiście. Już jestem. Proszę, tutaj jest makaron. Dziękuję. Czy jest bardzo ostry? Nie, tylko trochę pikantny. Dobrze. Lubię pikantne jedzenie. Ja też, ale nie za ostre. Co dodałaś? Paprykę, cukinię, cebulę i pomidory. Jest też ser? Tak, trochę sera na górze. Super. Mam nadzieję, że jesz nabiał. Tak. Nie mam problemu z nabiałem. Masz jakieś alergie? Tak. Mam alergię na orzechy. Dobrze, że mówisz. W tym daniu nie ma orzechów. Świetnie. A ty masz jakieś alergie? Nie, ale nie jem mięsa. Jesteś wegetarianką? Tak, od kilku lat. Dobrze wiedzieć. Czasem gotuję mięso. To nie problem. Tylko proszę używaj osobnej deski. Oczywiście. Możemy też mieć osobne patelnie. Nie musimy, ale osobna deska będzie dobra. Rozumiem. Ten makaron jest naprawdę smaczny. Cieszę się. Gotujesz codziennie? Prawie codziennie. A ty? Ja gotuję proste rzeczy. Na przykład? Ryż, jajka i zupę. To już dużo. Czasem zamawiam jedzenie. Ja też, kiedy nie mam czasu. Może czasem możemy gotować razem. To dobry pomysł. Możemy też dzielić niektóre produkty. Na przykład olej, sól i przyprawy. Tak, i może mleko. Ja piję mleko roślinne. Rozumiem. W takim razie mleko kupujemy osobno. Dobrze. A co z chlebem? Możemy kupować razem. Tylko ja lubię chleb pełnoziarnisty. Ja też go lubię. To świetnie. Nie chcę przez pomyłkę zjeść twojego jedzenia. Możemy podzielić lodówkę. Jedna półka dla ciebie i jedna dla mnie. Tak, a środkowa półka może być wspólna. Dobry plan. Możemy też podpisywać pudełka. To pomoże. Wczoraj prawie wypiłem twój sok. Widziałam. Przepraszam. I nic się nie stało. Następnym razem po prostu zapytaj. Dobrze. A teraz mogę wziąć jeszcze trochę makaronu? Tak, oczywiście. Została jeszcze jedna porcja. Możemy ją podzielić. Dobrze, po połowie.
Jutro ja przygotuję kolację. Co ugotujesz? Mogę zrobić zupę pomidorową bez mięsa. Brzmi bardzo dobrze. I bez orzechów. To ważne. Dziękuję za dzisiejszą kolację. Nie ma za co. Miło jeść razem z nowym współlokatorem. Mi też. Chyba dobrze będzie nam się razem mieszkać. Też tak myślę. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Czy ma pani rezerwację? Nie, nie mam. Nie ma problemu. Proszę usiąść przy tym stoliku. Dziękuję. Oto karta. Dziękuję. Przepraszam, mam pytanie. Oczywiście. Co to jest śniadanie polskie? To nasz zestaw śniadaniowy. Co jest w zestawie? Są 2 jajka, pieczywo, masło, ser i szynka. Czy są też warzywa? Tak, jest pomidor, ogórek i trochę sałaty. A jaka jest forma jajek? Może pani wybrać jajecznicę albo jajka sadzone. Nie rozumiem słowa seidzon. To jajka smażone na patelni. Żółtko jest całe. Rozumiem. A jajecznica? Jajka są wymieszane podczas smażenia. Dobrze, znam jajecznicę. Którą wersję pani woli? Chyba jajecznicę. Z masłem czy z boczkiem? Czy boczek jest w cenie? Nie, boczek kosztuje dodatkowo. W takim razie z masłem. Dobrze. Czy szynka jest wieprzowa? Tak, to szynka wieprzowa. Nie jem wieprzowinę. Możemy dać więcej sera zamiast szynki. To byłoby dobrze. Mamy ser żółty i twarożek. Co to jest twarożek? To biały, miękki ser. Czy jest słodki? Nie, jest lekko słony. Dodajemy do niego szczypiorek. Lubię szczypiorek. Poproszę twarożek. Oczywiście. Jakie pieczywo jest w zestawie? Biała bułka i 2 kromki chleba żytniego. Chleb żytni jest ciemny? Tak, jest ciemniejszy i ma mocniejszy smak. Czy mogę dostać tylko chleb żytni? Tak, nie ma problemu. Dziękuję. Czy napój jest w cenie? W cenie jest kawa albo herbata. Jaka kawa? Kawa czarna, kawa z mlekiem albo cappuccino. Czy cappuccino kosztuje więcej? Tak, kosztuje 3 zł więcej. Poproszę kawę z mlekiem. Zwykłe mleko czy roślinne? Jakie mleko roślinne macie? Mamy owsiane i sojowe. Poproszę owsiane. Dobrze. Czy w zestawie jest też sok? Nie, sok trzeba zamówić osobno. Ile kosztuje sok pomarańczowy? 9 zł. Czy jest świeży?
Tak, wyciskamy go na miejscu. W takim razie poproszę mały sok. Mamy tylko jedną wielkość. Dobrze, poproszę jeden. Czy chce pani coś jeszcze? Widzę w karcie kiełbasę. Czy ona też jest w polskim śniadaniu? Nie, kiełbasa jest w większym zestawie. Jak nazywa się ten zestaw? To śniadanie warszawskie. Co jeszcze jest w tym zestawie? Kiełbasa, jajka, fasolka, pieczywo i warzywa. To chyba za dużo dla mnie. Polskie śniadanie będzie lżejsze. Tak, wybieram polskie śniadanie. Czyli jajecznica na maśle, twarożek zamiast szynki i chleb żytni. Tak, dokładnie. Do tego kawa z mlekiem owsianym i sok pomarańczowy. Zgadza się. Czy ma pani jakąś alergię? Nie mam alergii. Po prostu nie jem wieprzowiny. Rozumiem. Śniadanie będzie gotowe za około 10 minut. Dziękuję za pomoc. Nie ma za co. To moje pierwsze polskie śniadanie. Mam nadzieję, że będzie pani smakować. Też mam taką nadzieję. Kawę przyniosę za chwilę. Świetnie, dziękuję.